Partnerem programu jest organizacja Visit Dubai. Moi drodzy, tak naprawdę sam ów widok nie pozostawia wątpliwości, gdzie właśnie dotarliśmy. Tak, jesteśmy w Dubaju, w samym sercu miasta będącego stolicą jednego ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nadarzyła się wspaniała okazja, żeby właśnie tu przylecieć. Wracamy z Tajlandii i zostaniemy tu parę dni. Byłem już wcześniej w Dubaju i kiedy tu byłem po raz pierwszy, to myślałem, że trzeba wam to miejsce pokazać, ponieważ ono jest jedyne w swoim rodzaju. Nie chodzi tu tylko o niezwykłą architekturę, o futuryzm, o to, że owo miasto stworzono z niczego niemal na pustyni. Chodzi o to, czym jest Dubaj dzisiaj. A przede wszystkim, zważywszy na tematykę naszego programu, jakie są jego kulinaria. No i właśnie tym się będziemy zajmować. Zacznijmy od początku. Czym był Dubaj kiedyś? W XVIII-XIX wieku, w zasadzie do początków wieku XX. Owa rzeźba ilustruje to. Był małą wioską, głównie rybacką, ale również specjalizującą się w połowie pereł. Ów połów pereł dopiero zabili Japończycy w tym sensie, że wynaleźli możliwość pozyskiwania pereł z perłopławów hodowlanych. Zatem to. Potem rzeczywiście w roku 1966 odkryto tutaj zasoby ropy naftowej, ale wcale nie tak wielkie w porównaniu z innymi Emiratami. No i pomyślano sobie, już wtedy to wspaniale mieć ropę, ale co będzie, jeśli ropa się kiedyś skończy? No i to jest właśnie to myślenie, które w Dubaju zwyciężyło. Więcej w tej sprawie za chwilę. Wspaniałe akwarium to tylko jedna z atrakcji, jakie czekają na odwiedzających Dubai Mall. Najważniejszą tutejszą atrakcją są oczywiście sklepy. No i teraz wróćmy do lat 70. XX wieku. Wtedy to w szczycie boomu naftowego dochody tego emiratu z ropy to było 50%. Dzisiaj to jest 1%. Zatem co zrobiono? Za jakie pieniądze budowano to miasto i na co stawiano? Nie na ropę. Na biznes, na ubezpieczenia, na turystykę, no i na handel. Stąd ów mall jest największym centrum handlowym na świecie. Rocznie ten mall odwiedza mniej więcej 100 milionów chętnych na zakupy, albo tylko chętnych, by podziwiać akwarium, chociaż większość coś kupuje. To są turyści. Turyści zostawiają pieniądze. Turyści nie tylko kupują, turyści śpią, turyści jedzą. 1% dzisiaj dochodów tego emiratu pochodzi z ropy. Przewidziano to już w latach 70., bo właśnie wtedy zaczęto stawiać owo miasto i chciano uczynić z tego miasta coś niezwykłego. No i moim skromnym zdaniem to się udało. To nie ma znaczenia, czy nam się to podoba, czy też nie. Bo są oczywiście tacy, którzy mogą powiedzieć, no tak, ale to była kiedyś wioska, a teraz to jest miasto sztuczne. Sztuczne, tu mieszka 3,5 miliona ludzi. Ja to rozumiem i to było właściwe myślenie. Zaczynamy od niezwykle mocnego kulinarnego akcentu. Jest jeszcze godzina wczesna, ale restauracje, zwłaszcza te topowe, kiedy są godziny przyjmowania gości,
mają zajętych szefów, a tutaj powiedziano nam, że koniecznie musimy szefa poznać. Lokal nazywa się Orfali Bros. Bracia Orfali, wśród nich Mohammad Orfali, który jest szefem kuchni i autorem całego konceptu. To jest miejsce nagrodzone gwiazdką przez przewodnik Michelin, ale posiada też wiele innych nagród. Zresztą jestem niezwykle ciekaw tego miejsca, gdyż naczytałem się o nim naprawdę wiele. Mohammad Orfali to człowiek zarówno wielce sympatyczny, jak i żywiołowy oraz spontaniczny bardzo. Dlatego też w trakcie owej jakże długiej, monumentalnej degustacji trudno mi było czasem dojść do słowa. I to nie tylko dlatego, że przeważnie usta pełne miałem przez niego przygotowanych wspaniałości. Robert, we have, we have about 25 items on the menu, so I'll give you like the best of the best, the most famous. Umami Eclair, a collaboration again with my brothers. Yeah. So instead of making it sweet, we're making it savory. Stuffed it with porcini mushroom marmite, beef coppa, we make it in the lab, and very nice quince glaze. Yeah. Oyster from Gilardo, and the sauce here, lacto-fermented chili and tomato. And then we add another fermentation of koji, because in my lab we do a lot of fermentation. And this is going to be maybe my next project, put it in the jar. Fermentation. Yeah, the fermentation. Good. All about corn and multi-layers, crunchy, creamy, velvety, chewy with Parmigiano Reggiano. We use local corn from Al Ain, next to Abu Dhabi. And it's super sweet, super delicious. So one bite, you can feel explosion of corn. That's why we call it corn bomb. I have another dish for you that's represent who I am. My name Turkish, I'm Syrian, my grandma Armenian. So we have an each burghul cooked with onion, tomato, sofrito. And then classically we eat it with wine leaves or cabbage or lettuce wrap. We're making it with the shiso, and the shiso, originally Japanese, but this is also from hydroponic, yeah, from local farms. That's why I added it in the menu. Bravo. And then, not gonna be the last because we have dessert from my brothers. So this is myself painted on the plate, inspired from Imam Bayalde. So here we have Orfali Bayalde, but I changed it from eggplant fried to smoky charred, romesco made like Muhammara from Aleppo, tahini sauce and walnut, and I put a lot of herbs and a little bit flowers on me because I'm painted. Usually my food, you see, like it's minimalistic. We don't use roses, but this dish, yeah, It's minimalistic, yeah, but it's like it looks like a symphony. What do you think? Which one I have to try? We have to try all of them. So let's start Yes, but at first. Let's first we're gonna start with the umami eclair. Okej, umami eclair. Drodzy Państwo, to jest w tej chwili dla mnie zrozumiałe już po tym, co miałem w ustach, po tym, co tutaj widziałem, że gwiazdka Michelin to jedno, ale to miejsce jest wybierane najlepszą restauracją na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. To też naraz. Wytrawny eklerek. W środku krem z prawdziwków. Do tego koppa na miejscu robiona. To jest rzecz obłędna. To miejsce zresztą, przepraszam za mówienie, w zasadzie to samo znika, rozpływa się. It's true, it's true. I know what happened. It's melting and then depths, and then like it goes until here, yeah. Yeah, and the queens on the end. Yeah. This is perfect composition, perfect composition. I'm afraid to be Bayaldi, but I want to try it. I wanted to give you the bayaldi, but before the bayaldi, just like a quick slurp, you know, before the bayaldi, what you're going to do? Okie doke. I will give you the spoon. Yes, thank you. Just to help you. So take it from the shell, Robert, like this. Like that? Yeah. Okay. 1, 2, 3. Much better than oyster with Tabasco. Of course. Very mild sauce. You can feel the acidity, the spiciness and everything, and the oyster is sweet by itself. Very sweet, fantastic. Bayaldi, I have to explain. I will give you the bayaldi. Please, I have to explain in Polish. You know what? I will surprise you with this before the bayaldi. Okay. Widzicie,
Mohammad jest niezwykle żywiołowy, uroczy człowiek po prostu. This is like, because you also have Armenian roots and I have Armenian roots, so I wanted to surprise you with this. It's called ich. Ich means farce. Okay. We eat it in the leaves like tacos. Okej, okej. Here we go. Okay. So wrap it like a tacos, Thank you. 2-3 bites. Thank you. 2-3 Right. bites. Okej. Mam jeszcze dokładne wskazówki. No to okej, 3 bites. To jest... This is totally different face of bulgur, which everybody knows, even in It's Poland, spicy, and they sour. have no idea how to serve it as a normal cooked bulgur. Yeah. Very good. Bayaldi. Bayaldi now. Yeah. Imam bayaldi, czyli omdlały imam, klasyk turecki, bakłażan zapiekany z sosem pomidorowym, to omdlały, bo danie było tak dobre, że imam podobno omdlał. A to jest orfali bayaldi. There we go. So you will get a smoky charred eggplant, the muhammara from Aleppo, the walnut. Unbelievable. I want to show to the audience just the soul of the dish. Eggplant. Eggplant, which is my favorite veggie. I think very rare to find people that don't like eggplant. If eggplant is bad prepared, you know, we have no very huge experience, very good experience in Poland just to eating eggplants. Now, They start using it. yes. And that dish is talking about locality. Everything local here except the walnut and the olive oil. That's why I'm not going down only because we have to work later. Chef, that was a huge pleasure. The last. The last, of Yeah, course. but Of course, the last, but not least. yeah, not the least. So my brother, you know, pastry chef. So we took a pistachio from Aleppo I heard the best pistachio in the world. in the world, and we are where the I don't want to say fundamental, but where the human being discovered pistachio, they find it there. So that's why we call it an Arabic pistachio of Aleppo. Look at this, Robert. Oh, Dark roast in the bottom. Yes. Medium roast on the cake. Light roast on the mousse. No roast on the cremant. And then we add just raspberry in the middle to balance everything. Let me know what you think about it. okej. Yeah. Rzeczywiście niewiarygodne. Pistacje w różny sposób prażone i tylko to przełożenie malutkie konfiturką. I ja mam się teraz wypowiedzieć w tej sprawie. No dobrze, skoro tego się ode mnie oczekuje. Dreams come true. Zawsze chciałem spróbować pistacji z Aleppo. Podobno są najlepsze na świecie. To jest rzecz absolutnie obłędna. Mohammad, Thank you so much. that was to be here at the beginning of our trip. Now, you know, level is so high. Thank you. I hope Dubai. You will. Dubai gonna surprise you a lot, Will you sur- know? But next time I need one day for me. That was what I say. Next time when I will come here for 3 days, 2 days I'm booking place here. Done. Thank you very much. Thank you so much. It You're was a welcome. huge pleasure. Thank you. Thank you. Thank you, chef. Restauracji wyróżnionych przez Michelina gwiazdką jest w mieście 19. Ale oczywiście miejsc do jedzenia jest multum. Mówiliśmy przed chwilą o dobrym jedzeniu, doskonałym jedzeniu. Były najwyższego poziomu zakupy, a są też miejsca, które starają się to wszystko połączyć. Oczywiście w Dubai Mallu też są lokale, czasami nawet bardzo dobre. Widziałem lokal Dżemiego Olivera. Ale tutaj mamy Souk al-Bahar i miejsce jedzeniowo bardzo słynne w tym suku, bo suk to targ, mianowicie Time Out Market. To nie jest miejsce stare, ale ma odwzorowywać dawny targ, czyli dawny suk. No i rzeczywiście dość udatnie to czyni. Jakże różna atmosfera od tego, co jest w wielkim, nowoczesnym molu. Ale tam na górze jest też coś nowoczesnego, no nie tylko schody ruchome. Tam jest mianowicie, jak to nazwać po polsku,
kącik restauracyjny, targ restauracyjny. To się nazywa food court. Zresztą wyjedźmy na górę. Znany również u nas magazyn Time Out wyselekcjonował jego zdaniem najbardziej interesujące restauracje z Dubaju i zaprosił je tutaj, by otworzyły tu swe kąciki kulinarne. No i to właśnie jest ów food court. Na szczęście nie jesteśmy tu zbyt późno. Wieczorami muza, granie miłosiernie, kłębią się tłumy, ale miejsce jest doprawdy niezwykłe, no bo z tego, co widziałem, to Portugalia spotyka Japonię, Japonia spotyka Grecję, Grecja spotyka Chiny, Chiny spotykają Amerykę Łacińską, Ameryka Łacińska spotyka Indię. Wybrałem rzeczy hinduskie, ale sygnowane jako nowa kuchnia hinduska, bardziej nowoczesna. No już napocząłem rzecz doskonałą. Mianowicie kebab jagnięcy robiony w piecu tandur, który rozpływa się po prostu w ustach. Są sosy, ale to jest tak dobre samo w sobie, że dodatków nie potrzebuje. Szybki przegląd, błyskawiczny, różne rodzaje nanów, placków, ryż biryani, szaszłyki z angusa, z wołowiny, okra, oczywiście w przyprawach, kary smażona w głębokim tłuszczu, jagnięce żeberka, alu, to po indyjsku ziemniaki, długo bardzo duszone jagnięce żeberka, kary z kurczaka w sosie pomidorowym, mnóstwo rzeczy. Koncept bardzo prosty, to się samemu tutaj przynosi, można iść kawałek dalej i na przykład zamówić świeżutkiego Guinnessa z kija, który już się prawie kończy w mojej szklance, bo strasznie zaschło mi w gardle. To jest właśnie wszystko to, czego turyści, a zwłaszcza foodies z całego świata potrzebują. I za to między innymi ludzie cenią Dubaj i dlatego tu przyjeżdżają. Okra, chrupiąca, wspaniała okra. Jak zakończyć dzisiejszy dzień w Dubaju? Postanowiliśmy zrobić to luksusowo. Jesteśmy na dachu, nie byle jakim dachu. Dachu należącym do hotelu Delana. To jest hotel będący częścią sieci o nazwie Dorchester. Dorchester, słynny hotel w Londynie, no i w tej sieci jest tylko kilka hoteli z bardzo ważnych z pewnego punktu widzenia miastach na świecie, takich jak Nowy Jork, Paryż, Rzym, Londyn czy też Dubaj. Hotel, który zarówno ten, jak i wszystkie inne z grupy Dorchester specjalizują się w luksusie dobrze pojętym, nienachalnym i dyskretnym. No i tak właśnie tutaj jest. Jesteśmy na dachu, ale skoro już mówię o tym miejscu, to jest tutaj na przykład spa firmowane przez Diora, dwie restauracje, jedna z kuchnią hongkońską, a druga z kuchnią baskijską. Takie baseny na dachu z takowym widokiem, który i teraz jest dostępny, jeśli się zamówi jakieś przekąski.
No i mam takie przekąski. To jest mianowicie bakłażan. Jesteśmy na Bliskim Wschodzie, ale przy okazji jesteśmy też w Japonii, ponieważ bakłażan pieczony jest w sosie miso, jest z majonezem miso i z takimi chrupkami zrobionymi z mąki gryczanej. To jest tempura, więc też rzecz japońska. W środku langustynki, tutaj glony, więc na razie Japonia, ale tutaj sos azjatycki słodko-pikantny. Sweet chili sos. No i podobno miejscowy bestseller. No wygląda to jak kanapé, zwykła kanapka, opiekany chleb, obcięta skórka. To białe w środku to jest sos mornay. Sos mornay, czyli serowy beszamel, w tym wypadku z sera comté, a te ciemne obwódki to świeże trufle z Alby. Napój, bardzo skomplikowane składniki, bezalkoholowy, o takowy prosiłem. Jest tutaj czerwony pieprz, jest tutaj sok z ananasa, jest tu jaśmin i jeszcze kilkanaście innych składników, których nie pamiętam. Moi drodzy, to jest wspaniałe zwieńczenie dzisiejszego dnia. I jedna tylko refleksja przychodzi mi do głowy. Mianowicie, luksus należy dawkować, gdyż człowiek do luksusu się niezwykle łatwo przyzwyczaja. A jak się już do tego przyzwyczai, to wszystko nie robi na nim takiego wrażenia. Trufle z Alby pachną i smakują razem z sosem mornay wybornie. Dubaj smakuje wybornie. Poranek, moi drodzy, zaczyna się doprawdy nie najgorzej. Jesteśmy bowiem na tarasie niezwykłego budynku. Budynku, który ma formę pierścienia. No i ma w środku wielki otwór. Właśnie na tarasie, w tymże otworze stoimy. Po co ten otwór? To wszystko ma znaczenie. To jest symbolika. Jesteśmy mianowicie w dubajskim Muzeum Przyszłości. A wizje przyszłości mogą być różne. Zatem ten otwór, przez który możemy widzieć przyszłość w różny sposób. Ale twórcy tego muzeum mają wizję przyszłości konkretną. Nawet konkretna data. 2071 rok. No i właśnie zaraz w owe wizje się zagłębimy. Trochę przeszliśmy wcześniej i powiadam wam, to jest niezwykła rzecz. Początek zwiedzania niezwykle mocny, bo na sam początek podróż. I to jaka? Wsiedliśmy mianowicie na pokład promu kosmicznego, który ma nas wynieść na orbitę dokładnie ponad Dubajem. Silniki się grzeją. Zaraz startujemy. To nie jest przejażdżka bez celu, to nie jest taka kosmiczna włóczęga. Mamy bardzo konkretne zadanie. Musimy mianowicie przybić do będącej na orbicie stacji kosmicznej OSS Hope, czyli nadzieja. Spójrzcie, oto ona. استمتعوا بهذا المنظر الخلاب. Ladies and gentlemen, if you look up into space on the starboard side of the capsule, you will see OSS Hope just coming to you now. Isn't she beautiful? OSS Hope now has control over our final docking. It's been a pleasure to be your captain today. Please enjoy the view.
Oto model stacji w miniaturze. Jakie ma być jej zadanie w owym 2071 roku? Otóż ma ona produkować energię. Ma ona dostarczać ją na Ziemię. Energię, czyli prąd. I nie chodzi tutaj, moi drodzy, o herbatę z prądem, lecz o to, dzięki czemu wszystko się świeci, a też wiele rzeczy może się poruszać. Tutaj mamy odwzorowanie takiej głównej przestrzeni na owej stacji, czyli to jest widok z niej. Widok z niej, który się zmienia, ponieważ stacja jest w ruchu. Dlaczego stacja jest w ruchu? No dlatego, że wszystko jest w ruchu, moi drodzy. To jest model Układu Słonecznego i tutaj wszystko z wyjątkiem Słońca jest w ruchu. A tu mamy wschodnią Saharę, Libię, bioregion dzięki energii dostarczanej z tejże stacji. Dostałem kosmiczne engagement, zostałem mianowicie instruktorem nauki jazdy księżycowych robotów, więc trochę pouczę, potem lądujemy, przenosimy się w inne miejsce. Jesteśmy w Instytucie Hill, którego zadaniem w roku 2071 jest dbanie o ziemskie ekosystemy i pomoc w ich ochronie. To najważniejsze miejsce tegoż instytutu, mianowicie biblioteka. Biblioteka genów, biblioteka DNA ziemskich stworzeń i tego, co w ogóle na Ziemi żyje, czyli również roślin. Jest tu ponad 2400 takich danych, 2400 przedstawicieli życia na Ziemi tutaj pod postacią DNA zebrano. A skoro mówimy o tym, co na Ziemi żyje, to mamy tutaj również człowieka. Jesteśmy w ekskluzywnej dzielnicy mieszkaniowej Jumeirah. Ta jej część nazywa się Wasl. Byliśmy tu już. Zaraz, dosłownie kilka przecznic od tego miejsca jest Orfali Bros. Ale tutaj inny, podobno wspaniały adres. Sufred Mariam, czyli Stół Mariam. Drodzy Państwo, wybitna szefowa, uznawana za najlepszą szefową kuchni, najlepiej gotującą restauracyjnie kobietę na całym Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce. Oto pani Salamda Kak. Thank you. Hello. Thank you so much. Lot of compliments in Polish. Thank you so much for you and for all the country. Thank you. That's an honor to be here. Your origin is not from Dubai. No. You are I am Palestine. original Palestine. Yeah, I born in Jordan. Jordan. Yes. One of the best food It in is. my life. It is. I agree. Palestine in Palestine Yeah. and Palestine in Jordan. Yes. Mansaf. Mansaf, yeah. What's your concept of the restaurant? Yeah, my concept is Levantine, like Jordan, Palestine, Lebanon and Syria, because some item from Syria not available in Palestine. And some item in Lebanon, like tabbouleh, we don't have tabbouleh and fattoush. This is for Lebanon. If I put it in my menu, it means I should put Levantine, because I'm not only cook Palestinian, like Mansaf, Jordanian, 100%. Then I have it in my restaurant. Then I also born in Jordan. This is my country. Yeah, but Levant. This is Like mythos. Sham. Yes. This is the mythos in the best things from the Arab world, from the Mediterranean world. Yes. Some things from the ex-Turkish Empire and hot pot, mixing pot. Yeah. That's a beautiful. You know, all Levantine people, they cook from love, and we love eat. Which is very, very important. That's very big honor to be here. I feel the smell. I see how full of life is the restaurant. Thank you so much. So once more, thank you very much, and let's do a small degustation if it's possible. Yes. Shukran. Most welcome. Hope to enjoy the food, and I need the feedback. Okay. Okay. Okay, shukran. Rzeczywiście, tak jak pani mówiła, mamy na stole
niezwykle godnie i pięknie reprezentowany Lewant. Nie tylko Palestynę, choć ona również ma tu godną reprezentację, ale Lewant, czyli ów kocioł kulinarny. Te pierożki na przykład, one się nazywają shish-berek. To są pierożki nadziewane mięsem, jagnięciną. One pływają w jogurcie, mają prażone orzeszki pini, ale one są niezwykle podobne do tureckich manti właśnie. Spójrzcie na to. To jest odpowiedź na tatara, bo to jest kombinacja surowego mięsa, ale nie tylko mięso. Tam jest surowa jagnięcina, ale w środku jest też bulgur, w środku są przyprawy, pomidory i teraz to je się zawijając porcję takowego mięsa w te oto placuszki. To się rozwija. Widzicie, takie to jest piękne, cienkie ciasto. Nakłada pan porcję tego mięsa z bulgurem i dodaje pozostałe ingrediencje, również świeże zioła. Zwijamy roletę z powrotem, gdyż jeść za chwilę będziemy to wszyscy. Dalej, idziemy dalej. No to znam z Jordanii i tym się zachwycałem również na waszych oczach. Mansaf, czyli bardzo długo duszona jagnięcina albo też baranina w rodzaju jogurtu, podawana z ryżem i z prażonymi migdałami. To jest danie absolutnie wspaniałe. Tutaj mamy klasykę, ale jakże piękną, hummus. A najlepszy hummus jadłem w Izraelu, ale u Palestyńczyków w Palestynie. To był hummus niezwykły, w dodatku mieszali ów hummus na zapleczu w naszej pralce Frani. Mamy sałatki. To jest ciekawa rzecz, ponieważ dość z egzotycznej rośliny zrobiona, egzotycznej dla nas. To się nazywa molukhia. Jest to coś, co wygląda trochę jak szpinak. Jest zielone i bardzo kleiste. I wiem, gdzie w Krakowie to kupić mrożone. I parę razy to robiłem. Rzeczywiście, wystarczy to ugotować. Jak woda odparuje, to robi się taki kleik, do tego czosnek, oliwa, rzecz doskonała. To jest danie typowo palestyńskie. Arabski chlebek i do tego taki rozpłaszczony kawałek kurczaka. Dużo zataru i prażone w maśle migdały. Moi drodzy, chciałbym być Lewantyńczykiem. Wspaniałe jedzenie. Oto bez wątpienia najbardziej spektakularna atrakcja architektoniczna całego Dubaju i miejsce znane wszędzie. No bo trudno czegoś takiego nie znać, przynajmniej o czymś takim nie słyszeć. Sztuczna wyspa zrobiona w kształcie palmy. W dodatku zrobiona w sposób bardzo specyficzny. Inicjatywa była miejscowa. Za inżynierię morską odpowiadali najbieglejsi w tej materii na świecie całym Holendrzy, a za architekturę Amerykanie. Dlaczego ta inżynieria morska jest taka ważna i skąd ci Holendrzy? Chodziło mianowicie o to, by nie wylać tutaj milionów ton betonu. To byłoby dość proste. Chodziło o to, by zrobić owe liście palmy, no i w ogóle całą palmę, bo ta arteria na środku to jest palmy pień, by zrobić to tylko przy pomocy piasku i kamieni. No i to zrobiono. Czym jest zatem owa palma? No jest całym szeregiem niezwykle luksusowych rezydencji. Tam na te skrajne liście nie wjedziemy na większość z nich. To są bardzo często zamknięte osiedla. Tam jest przystań jachtowa. Ale turyści oczywiście mogą to zwiedzać. Widzicie ową arterię. Dojeżdża tutaj też monorail, no i mamy wieżę widokową, na której właśnie teraz stoimy. Mamy wielki mall, gdyż poza tym, że tam, na przykład tam, na samym końcu, w tych domkach chcą mieć ciszę i spokój, no to
chcą zobaczyć miliony z całego świata. No i właśnie podziwiamy nie tylko palmę, ale również słońce, które powoli znika za horyzontem. Można stąd podziwiać również wspaniałą panoramę nowoczesnego Dubaju. No i w ten sposób obrazkowy powoli, niespiesznie się żegnamy, choć jeszcze nie ostatecznie z Dubajem.